Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Matki Bożej, do wszystkich dzieci Bożych, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, włączajcie się z moim sercem, podnieście swój głos i proście Ducha Świętego o przyjęcie tej prośby mnie, aby każde osobiste poświęcenie, które ponawiacie mojemu niepokalanemu sercu, podnosiło waszą świadomość i zrozumienie, abyście rozeznali chwilę, w której żyjecie i w pełni pojęli głębię tego mojego wezwania. Zapewniam tych, którzy będą świadomi tego, co obiecują, że będą strzeżeni przeze mnie, aby nie zginęli, jeśli wytrwają w wierze. Zjednoczcie się, jesteście dziećmi tego samego Ojca, nie rozpadajcie się, zgromadźcie się wokół mnie. Prowadzę was ku mojemu Synowi. Moje powołanie w Fatimie jest dla całej ludzkości, dla wszystkich mężczyzn, kobiet, młodzieży i dzieci tego pokolenia. Nie jest to wezwanie skierowane do określonej grupy, ale do całej ludzkości, która musi się przebudzić, uświadomić sobie i zmienić bieg wydarzeń, zanim będzie za późno. Wezwałam was do połączenia sił, abyście nie niszczyli się nawzajem, unikając w ten sposób III wojny światowej, która, jak możecie zauważyć, przy użyciu broni, jaką dysponują wielkie mocarstwa, może zniszczyć w bardzo krótkim czasie 3/4 ludzkości. To nie jest fantazja, ale twarda rzeczywistość. Jestem matką uznaną przez Kościół mojego syna, ale której słowa są uciszane. Jestem matką bez głosu. Zostawiłam to pokolenie, moja miłości, z całkowitym przesłaniem ostrzeżenia, zmiany i nowego świtu dla ludzkości, ale zostałam uciszona, moja tajemnica została rozbita i nadal nie jest znana w całości. Trzecia tajemnica daną przeze mnie w Fatimie jest nie tylko zapowiedzią bólów porodowych, w czasie których nastąpi całkowite oczyszczenie, ale jest to także zachęcająca zapowiedź dla tych, którzy przyjmą moje wezwanie i zmienią kierunek swoich działań, podnoszący głos, aby mocarstwa zaprzestały tworzenia śmiercionośnej broni, która w jednej chwili przyniesie największe cierpienia całej ludzkości, ziemi i unicestwi naturę, dzieło ręki Boga. Ostrzegam was o III wojnie światowej, jeśli człowiek się nie zmieni, jeśli nie nawrócicie się do mojego Syna, wojna będzie karą za grzech, którym ludzkość oddała się w szpony szatana, który doprowadzi ludzkość do popełnienia najokrutniejszych zbrodni, a wszędzie zapanuje niegodziwość. Głód będzie się szerzył jak wiatr, niewinni będą zabierani przez swoich towarzyszy wędrówki, którzy pozostali obecni w całej historii ludzkości, i po raz kolejny ci, którzy żyją w woli Bożej, będą interweniować dla dobra tych, którzy ponoszą konsekwencje bezwzględnej nauki człowieka. Ciemność ogarnie ziemię, a dusze powierzone i oddane mojemu Synowi będą latarniami, które dadzą światło swoim braciom i siostrom. Moje wierne dzieci będą znowu prześladowane, kościoły będą zamykane, masoneria będzie szerzyć swoje okropności, przenikając do domu mojego Syna na ziemi, z którego zostanie wypędzona. Krew sprawiedliwych oczyści grzech bezbożnych. Konsekracja Rosji do mojego niepokalanego serca nie została przeprowadzona, tak jak o to prosiłam. Rosja, umiłowana przeze mnie, rozprzestrzeni swoje błędy na cały świat i będzie lamentować, gdy będzie za późno. Moi synowie kapłani, pogrążeni w niepowodzeniach społecznych, poświęcą się angażowaniu w życie swoich wspólnot, nie niosąc ze sobą duchowości, a jedynie socjalizację. Domy formacyjne moich umiłowanych kapłanów zostaną zaatakowane przez modernizm,
wypaczający prawdziwy mistycyzm i duchowość, którą powinni prowadzić. Wielki oszust zasiądzie na tronie mego syna, a większość będzie patrzyła na niego z zadowoleniem. Liturgia będzie przepełniona modernizmami, które obrażą potrójnie święte serce mojego syna, a ja zostanę wygnana. Ludzkość znajduje się w poważnym niebezpieczeństwie. Komunizm zmienił swoje twarze, zawarł porozumienia z sektami, które pozostają w kościele mojego syna, podkopując władzę moich wikariuszy, do tego stopnia, że jeden z nich uciekł pośród trupów swoich wiernych kardynałów i biskupów. Kościół doznał najpoważniejszej apostazji przed ziemską władzą, która uzurpuje sobie tron Piotrowy na ziemi. Te z moich dzieci, które pozostają pod moją opieką i zachowują wiarę w obietnicę zbawienia daną przeze mnie tym, którzy żyją w wierności, będą tymi, którzy pośród mocy zstępującej z wysoka, będą towarzyszyć mojemu synowi w jego powtórnym przyjściu, będą świętą resztką, która zgromadzona pod wielkim pasterzem, ujrzy z radością wśród oklasków ostateczny triumf prawdziwego Kościoła. Nie opuszczam moich dzieci, ostrzegam je. Moje serce krwawi wobec milczenia tych, którzy nie ujawnili całości mojego wezwania w Fatimie, dzięki któremu można było uniknąć bólu moich dzieci. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, powróćcie do tej matki, ja cierpię za was, nie chcę, abyście byli zgubieni, ani abyście cierpieli z rąk diabła i jego zwolenników. Człowiek tkwi w błocie całkowitej niemoralności, a to prowadzi go do surowego karania samego siebie. Zostaliście już napadnięci przez kilku antychrystów, nie trzymajcie się tego, co was zaprowadzi do piekła. Zerwanie trzeciego orędzia fatimskiego było poważnym błędem, nieposłuszeństwo, które nieomylnie zrodziło ten ponury moment obecnego pokolenia. Jako matka przyjmuję z miłością manifestacje moich dzieci, które noszę w moim sercu i dla których dałam i daję te tajemnice, i dla których nadal przemierzałam i przemierzam świat, niosąc z jednej ziemi do drugiej to moje orędzie, abyście się nie zgubili. Umiłowani moi, w ręce hierarchii Kościoła mojego syna, którego jestem opiekunką i matką, powierzam resztę mojego niepokojącego wezwania. Błogosławię moje dzieci, błogosławię ich rodziny i zapraszam ich, aby patrzyli w górę. Z nieba nadejdzie ostrzeżenie, błogosławieństwo i prawda. Kocham was, Matka Boża.